Polecam wam parkowanie. Zobaczcie, Fordzik zaparkowany w Puli w strefie 4. Jest to blisko miasta. Jest w ogóle szansa na zaparkowanie, bo bliżej centrum praktycznie nie ma szans. Teraz nam też w ogóle się udało zaparkować dzięki temu, że akurat samochód wyjeżdża, bo zobaczcie, tu auto przy aucie. Jest godzina 13:20, także pora taka obiadowa. Wszyscy gdzieś tutaj do Puli się udają na obiadek. A co kawałek, tu jeśli chodzi o płatność za parkingi, macie takie QR-kody, dzięki czemu skanujecie i przekierowuje was na odpowiednią stronę, opłacacie sobie ile tam chcecie, jest pół euro za godzinę. Zobaczcie, tu też jest informacja odnośnie tego parkingu, pół euro za godzinę, wybieracie ile tam godzinek chcecie po Puli sobie pochodzić, no i idziemy w drogę, coś zjemy, nie wiem czy pizza. O, zobaczcie, nasz Maxik, taki sam, prawie, nie ma ciemnych szybek. Ale czujniki parkowania też ma z przodu i z tyłu. Także brat bliźniak w Chorwacji. Tym razem owoce morza, czyli macki ośmiornicy, nabite na jakiś palik z jakimś sosikiem i frytyczkami. No to jemy. Restauracja Jupiter. Wczoraj jedliśmy pizzę, była dobra. Mam nadzieję, że te macki ośmiornicowe też będą dobre. Możemy zjeść też burgera. Albo spaghetti carbonara. Za mną bankomat, czyli najważniejsza rzecz na wakacjach, pieniądze. Także nie zabraknie tutaj bankomatów. No i w jaki sposób płacić, bo to często pytanie takie jest zadawane. Samemu też byłem zawsze tego niezbyt pewien, w jaki sposób tu płacić, czy lepiej zabrać dużo gotówki, czy płacić kartą. Na początku jak jechaliśmy, no to zabrałem gotówkę, bo wiecie, najpewniej mamy gotóweczkę i płacimy. Ale wiecie jak to z gotówką czasem jest, musicie dokładnie tam sobie przeliczyć, czy na pewno dobrze wam wydali, a jak nie znacie tych pieniędzy, no to może być problem, dlatego ja preferuję w ostatnim czasie płatność kartą z przewalutowaniem automatycznym, czyli najzwyczajniej macie na swoim koncie złotóweczki i nie robicie żadnego dodatkowego sobie konta walutowego, żeby zakupić tam jakieś dodatkowe rodzaje pieniędzy, czyli na przykład euro, bo w Chorwacji oczywiście już jest strefa euro, więc kupujemy sobie euro. Jeśli mamy takie konto, automatycznie zostaje przewalutowana nasza płatność na euro, ze złotówek na euro po uśrednionym kursie, czyli na przykład euro sprzedawane jest po 3,50, a skupowane po 3,00, no to średnia wychodzi 3,25. A co ja mówię? 4, nie? No bo wiadomo, euro 4, czyli 4,50 sprzedawane, za 4 zł skupowane, no to średnia jest 4,25 i po takim kursie macie uśrednioną cenę waszego zakupu. Więc jest to przeważnie korzystne, nawet bardziej korzystne niż zakupienie tu euro w kantorze takim osiedlowym, czy też na poczcie, bo można to też zrobić, ale wtedy kurs nie jest tak korzystny. Także najkorzystniej wychodzi właśnie płatność taka automatyczna z przewalutowaniem automatycznym ze złotówek. Lepiej jednak zakupić sobie konto walutowe, tam jest korzystniej, ale dopiero to opłaca wam się, jak zrobicie dużo płatności, czyli macie więcej transakcji zrobionych. A jeśli tych transakcji nie macie zbyt dużo, no to wtedy takie konto walutowe będzie nieopłacalne, bo jeśli tylko raz w roku tego użyjecie na wakacjach, no a płacić za konto musicie co miesiąc, więc nie zawsze to wyjdzie korzystnie. Także warto sobie przeliczyć, czy chyba że co miesiąc jeździcie najzwyczajniej na takie wakacje, no to jak najbardziej tak, wtedy lepiej jest mieć konto walutowe, gdzie sobie deklarujecie na przykład, że macie 1000 euro, 1000 jakichś tam koron czeskich i tak dalej i wtedy sobie automatycznie z tego konta odpowiednie waluty ściągacie. Także jest to też opcja korzystna, jeśli płacicie najzwyczajniej więcej. Jeśli nie, to tak jak mówię, automatyczne przewalutowanie. Sprawdźcie, czy wasz bank obsługuje taką płatność. Ja idę dalej wtedy wydawać te dzięgi, pieniądze.
A jeśli wybieracie z bankomatu kasę, nawet właśnie z takiego konta, że macie tylko złotówki na swoim koncie, no to możecie to zrobić w ten sposób, że najzwyczajniej wypłacacie z bankomatu, a automatycznie zostanie to przewalutowane na wasze pieniądze złotówkowe. Czyli tak samo jak płatność w każdej restauracji, tutaj wyjdzie też uśredniony kurs i zapłacicie na przykład za wybranie 100 euro, uśredniony kurs 4,25. Patrzcie, jak wyglądają te klimatyczne uliczki w Puli. Aż po prostu chce się wydawać pieniądze. Jest majóweczka, jest mnóstwo ludzi. O, widzimy jakaś degustacja. Możemy sobie popróbować czegoś dobrego. Także w sezonie no z Pulą może być o tyle ciężko, że naprawdę tu są tłumy potężne, skoro na majówkę mamy takie ilości ludu. Jakie są widoki w Puli? Czyli to, co możemy ujrzeć, aby pocieszyć nasze oczy. I jeśli porównamy sobie Pulę do innych miejscówek chorwackich, w tych, których przynajmniej byliśmy, czyli Makarska, Orebić, Baška Voda, Brela, Pisak, sporo miasteczek też przejazdem, czyli Dubrownik, Omiś, co tam jeszcze zwiedziliśmy, zobaczcie na moim kanale, bo trochę tych miejscówek odwiedziliśmy. No i powiem wam, że przede wszystkim w Puli brakuje tego, z czego Chorwacja słynie, czyli morze i góry, gdzie mamy u podnóża morza zaraz góry i często na plaży kąpiemy się z ciekawym widoczkiem na góry. To jest właśnie fajna opcja, a w Puli tego nie zaznacie. Niestety takich widoków nie ma, ale są za to fajne klify, dużo takich kanionów, z tym, że no nie są one dostępne tak od razu, można powiedzieć, że z ulicy. Trzeba do takich miejscówek sobie podjechać gdzieś samochodem w miarę blisko. Dalej trzeba sporo też przejść przez jakieś miejsca niedogodne, nie są to takie trasy udostępnione. O, widzę, że jakiś chyba zlot stuningowanych samochodów był, bo co chwilę jakieś ciekawe fury przejeżdżają. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie Puli. Oczywiście Pula ma znowuż inne uroki, których w innych miasteczkach nie uznacie. Dużo starych budowli, które mają po 2000 lat i więcej, tak jak na przykład amfiteatr, czy też świątynia Augusta. Te miejscówki, które odwiedziliśmy, są na pewno urokliwe. Tą architekturę starożytną poznacie, zachowaną w całkiem fajnym stanie. Także można pozwiedzać wtedy sobie takie opcje. Oprócz tego mariny, większe stateczki, bywa, że tu przypłynie naprawdę konkretny statek. Podróż też z Puli jest bezproblemowa w każde, można powiedzieć, miejsce. Nawet do Wenecji sobie popłyniemy statkiem, także można odwiedzić Włochy. Także zobaczcie, tam możemy sobie jakimś stateczkiem, są oznaczenia, są godziny odpływów, są ceny. Można wszystko sobie na przykład zeskanować poprzez QR kod i popłynąć gdzieś na fajną wycieczkę, bo tak naprawdę najciekawiej Chorwacja wygląda od wybrzeża, czyli płynąć statkiem wzdłuż wybrzeża, wtedy te nieodkryte jaskinie, jakieś kaniony, jakieś klify, to wszystko zupełnie od tamtej strony wygląda. Podsumowując, Pulę też warto odwiedzić, aby sobie podziwiać trochę innej Chorwacji, bo przede wszystkim jest to inna Chorwacja niż wszędzie. A jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka z naszej podróży do Omiś, zobaczcie, tutaj w tym odcinku pokazuję wam jak to tam wygląda, jakie są tam widoczki, na co możecie liczyć. Zobaczcie sobie, serdecznie was zapraszam i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!